Minął już prawie tydzień od wprowadzenia restrykcji, zgodnie z którymi od soboty 17 października zamknięte m.in. zostają siłownie, baseny oraz kluby fitness. Lekko to ujmując, wszyscy jesteśmy z tego powodu nieco podenerwowani i zirytowani. No, God! No, God, please, no! 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 Ale zaraz, przecież nie wszystkie siłownie są zamknięte, więc o co właściwie tutaj chodzi? Dla osób niewtajemniczonych, krótkie streszczenie tego, co działo się przez kilka ostatnich dni. 15 października została opublikowana informacja o zamknięciu m.in. siłowni i taka właśnie była reakcja przynajmniej części społeczeństwa. 16 października wciąż zamykamy siłownie, ale niektóre będą otwarte. Dlaczego? Bo przecież są siłownie złe i siłownie dobre. A te dobre to mianowicie takie, które są podpięte pod kluby sportowe. Korzystają z nich studenci i uczniowie, siłownie w hotelach lub obsługujące zajęcia sportu wyczynowych. Faktycznie w tych siłowniach z pewnością nie pojawi się wirus. Tym bardziej w momencie, kiedy zaczną napływać ludzie do tych otwartych siłowni, ponieważ w ich własnych klubach nie można wykonać treningu. 17 października koledzy trenerzy, instruktorzy oraz klienci powiązani ze światem fitnessu i nie tylko przeprowadzają protest w Warszawie, który zostaje uznany za nielegalne zgromadzenie i uczestnikom tego protestu wręczone zostają upominki w postaci mandatów oraz pozwów i tym podobnych przyjemnych podarków. Ale jest również dobra informacja, ponieważ za 2 dni od tej daty mają zostać przeprowadzone rozmowy w sprawie poprawiania sytuacji wznowienia działalności branży fitness. 19 października rząd ma zamiar przedyskutować zaistniałą sytuację z przedstawicielami strony poszkodowanej, czyli branży fitness, i wynik tego jest następujący. Jesteśmy otwarci na dalszy dialog z branżą. Będziemy się zastanawiać, co w ramach dostępnych modeli biznesowych możemy wspólnie wypracować na przyszłość. Chcę zdementować informacje, które pojawiły się wczoraj, że siłownie już od 24 października będą otwarte. To jeden z postulatów branży fitness, ale nie jest to postulat, który został ze strony rządowej wykazany. I w pełni rozumiem, jak zawiłym oraz skomplikowanym procesem jest podejmowanie takich decyzji jak wprowadzanie ograniczeń bądź obostrzeń, ale to konkretne ma w sobie sporo dziur. Niczym ser szwajcarski, który przy okazji jest bogaty w białko, wapń oraz tłuszcze. Zatem jak widzicie, od kilku dni na językach osób ze świata fitnessu oraz tych niekoniecznie nim zainteresowanych znajduje się takie samo stwierdzenie. Zamknięcie siłowni jest błędem. Dlaczego właśnie to powinniśmy zrobić? A co więcej, wstępne zamykanie siłowni tylko po to, żeby kilkanaście godzin później otworzyć tylko niektóre z nich dla niektórych klientów jest jeszcze bardziej bezsensownym działaniem. A może ma sens? Nie, nie ma. Ponieważ takie działanie i podejmowanie takiej decyzji powoduje powstanie fali kombinowania, jak obejść zakazy i nie martwić się o prowadzenie działalności oraz utratę środków do życia. Niektórzy zmienili status siłowni na sklep z możliwością wypróbowania sprzętu za uiszczenie opłaty. Inni przekształcili się w parafię spod wezwania świętej sztangi z kreatyni, a jeszcze inni rozpoczęli regularne zawody z pompek oraz przysiadów na czas. Spotykamy się z mnóstwem spekulacji i im dłużej myślimy nad logicznym wyjaśnieniem nowo wprowadzonych obostrzeń, tym bardziej nie mają one dla nas sensu. Oczywiście sensownym jest ograniczenie możliwości zbierania się znacznej liczby osób w jednym miejscu. Ale dlaczego zaczynamy właśnie od miejsca, gdzie stosunkowo łatwo zadbać o przestrzeganie zasad i obostrzeń oraz trzymać się tych ograniczeń? Nieczęsto spotykamy osoby z grupy największego ryzyka, a osoby, które spotykamy, są z reguły młode, mają lepszą odporność i są pozbawione objawów, które zwyczajnie nie dałyby im w spokoju trenować. Jedyny świeży argument za zamknięciem siłowni, z jakim miałem się okazję do tej pory spotkać, mówi o tym, że jest to miejsce, w którym ludzie z reguły się pocą, oraz że jest tam dość niski sufit. Faktycznie mogę się założyć, że takich niskich sufitów jak na siłowni nigdzie nie znajdziecie. A co z miejscami, gdzie znajduje się więcej starszych osób, które wchodzą w grupy największego ryzyka? Co z miejscami, gdzie trudniej jest przestrzegać oraz pilnować przestrzegania wszelkich obostrzeń z uwagi na duży metraż albo dużą ilość ludzi? A co z miejscami, gdzie zdejmujemy naszą maseczkę, siedzimy w jednym miejscu, w zamkniętym pomieszczeniu z innymi ludźmi, po to, żeby w spokoju zjeść posiłek? Wszyscy mamy taką świadomość, że wprowadzanie ograniczeń dla naszego zdrowia oraz bezpieczeństwa wiąże się z poświęceniami. I chcemy wprowadzać właśnie takie, które w najmniejszy sposób będą ingerować w nasze życie oraz w gospodarkę. I dlatego zamknięcie siłowni jest tym bardziej dziwnym wyborem, ponieważ ich zamknięcie powoduje kolejny poważny cios w tym samym roku dla całej branży fitness,
pozbawia głównego źródła dochodu pracowników, trenerów, instruktorów fitness, którzy często niełatwo przechodzą na usługi online oraz menadżerów klubów, no i ewentualnie jeszcze modeli i modelki instagramowe. I powoduje, że więcej ludzi zamiast pójść budować odporność i kondycję na trening, pójdzie do restauracji bądź centrum handlowego, gdzie ryzyko zachorowania tak naprawdę jest takie same lub większe. Dodatkowo, jak podają źródła internetowe, od początku trwania pandemii nie doszło do wystąpienia ogniska wirusa w żadnym klubie fitness. W żadnym. Skąd w takim razie pomysł na ich zamknięcie? Oczywiście są również przypadki bezobjawowe, ale biorąc je pod uwagę, żadne miejsce nie jest dla nas wystarczająco bezpieczne, żeby w nim przebywać. I trzeba by zamknąć dosłownie wszystko. A tego chcemy raczej uniknąć. Zgodnie z postulatami branży fitness, domagają się oni odmrożenia tej części gospodarki w terminie 24 października, przyszła sobota, głównie z powodu zbliżającej się fali kosztów. Dodatkowo proszą również rząd o wsparcie finansowe z powodu zaistniałej sytuacji. O tyle co na wsparcie finansowe jest jeszcze jakaś nadzieja, przynajmniej zgodnie z wypowiedziami opublikowanymi w internecie, to na powrót do siłowni i do klubów fitness w tym terminie nie można raczej liczyć. Dopóki statystyki się nie polepszą, nie możemy liczyć na przywrócenie nam tego, co zostało już ograniczone. I jak najbardziej musimy walczyć i starać się o jak najszybszą poprawę sytuacji. Dlatego właśnie poza rozmowami oraz protestami pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. To właśnie własnymi działaniami jesteście w stanie najszybciej i najlepiej wpłynąć na obecną sytuację i na powstrzymanie kolejnych nadchodzących obostrzeń, których, jak wszyscy już obecnie wiemy, nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć, kiedy nastąpią oraz czego będą dotyczyć. Dobra informacja jest taka, że wciąż macie gdzie ćwiczyć, ruszać się i uprawiać sporty. Czy to klub sportowy, czy to własny dom. Zła informacja jest taka, że nie macie dużego wyboru, gdzie te sporty uprawiać oraz idzie za tym dużo ograniczeń. W dodatku może dojść do poważnych problemów w branży fitness, ale tak czy inaczej na tą chwilę trzeba czekać na dalsze informacje. Tym bardziej, że nie wiadomo jeszcze, na jaką pomoc i wsparcie, jeśli w ogóle, można będzie liczyć w przyszłości oraz jak sytuacja będzie zmieniać się przez kolejne tygodnie. Dlatego miejmy nadzieję i róbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby sytuacja zmieniła się na najlepsze i to jak najszybciej jest to możliwe. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o przyciskaniu w dzwonek. Jeśli macie ochotę, skomentujcie, co myślicie o obecnej sytuacji i jakie macie pomysły na jej rozwiązanie oraz jakie macie pomysły na radzenie sobie w tej sytuacji. Z chęcią je przeczytam i do zobaczenia wkrótce.